Dzień dobry, witam w kolejnym dniu. Plan na dziś jest prosty, a mianowicie zakłada położenie blachodachówki na tą piękną szopkę, która tutaj sobie stoi. Namiot mi trochę w nocy powichrowało. Niestety noga się złamała, to znaczy już była ułamana, ale tutaj się złamała. I musiałem w nocy nabijać jeszcze palik drewniany w środek tej kantówki. W każdym razie jadę do tartaku, jadę po kontruaty, zrobię tą dachówkę na tym dachu na samych kontruatach, w sensie samej kontruaty, o może tak. I co? Do pracy, bo dzisiaj jest mroźno, ale jest ładna pogoda, nie ma deszczu, a to co się zapowiada, to, że będzie pewnie padało i to może pizgać jakiś śnieg. Fajnie by to było przykryć przed tym śniegiem. Wszystko fajnie, udało mi się załatwić drewno i biorę się, bo właśnie byłem gdzieś tam parę wiosek dalej i parę kilometrów i w zasadzie to już tam nie ma słońca, a to wszystko idzie w tą stronę. Tak mi się udało przywieźć to. Prawie mi wypadły po drodze. Łaty już naszykowane. Pas założony i wchodzę, coś poukręcam. No, trzeba to jakoś wyprowadzić. Blachę tą się kryje od góry, bo jest tak miękka i delikatna, ale to pokażę. A w ogóle łaty rozmierza się, rysując je, rozmierzając od dołu łaty, a nie od góry, tak jak to zwykle bywa, bo zapina się tą blachę pod łaty. No ale to później. Położyłem kontry. O, jeszcze tamtą chyba muszę to kręcić, bo bardzo odstaje. Poprzykręcałem na piątki, wkręty czarne i po brzegach, po końcach po prostu tam od tyłu i te skrajne dałem na takie dłuższe wkręty, które przestrzeliły od razu do krokwy. Te są tylko tak, żeby później było złapać do czego obróbkę. I co? I tutaj w końcu to obciąłem, bo mówię, o, może nie jest idealnie prosto, jakieś jest 3 mm od chyłu, ale odciąłem to od tego drzewa, zrobiłem większą lukę, tu i tak jest troszeczkę tego okapu, więc myślę, że będzie spoko, a tu i tak nie będzie zaciekać, bo przez to drzewo nie będzie tak siurować w ścianę. No i tak to zostaje. Biorę się za łaty. Będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. No i tak jak wcześniej mówiłem, ta blacha jest do krycia pod łatę. Tutaj będzie dostawać okap i będzie renajza i rynna. Mogę to chyba spuścić nawet jeszcze trochę bardziej. Chociaż dojdzie pas nadrynnowy i może będzie łatwiej później rynnę czyścić z tych igieł. To zostawię chyba w ten sposób. Teraz biorę się za całą kratownicę. Weź się ubierz. Ubiorę się za chwilę. Akila też patrzy, co tutaj pan robi. Fermi poszedł zobaczyć, co to za bałagan na podwórku. Tak? Powinieneś tutaj ustawić sobie jakiś statyw i powinieneś się cały czas tu nagrywać. Właśnie nie chcę, bo mam jedną baterię, mam słabą baterię i nie chcę, żeby w tym mrozie się wykończyła, nie? Już nie Dzień dobry! Dobry. Już nie nagrywasz? Nagrywam cały czas. Cały czas? No, bardzo dobry kadr. To? Bardzo dobry kadr, wbrew pozorom. Co robię? Bardzo dobry kadr, wbrew pozorom. Mimo to, że nie to widać. Ej, no i coś dały te pasy, nie? Ta sosna jest trochę dalej. Chciałem dach. Aha, odciąłeś dach. Ona odsunęła się dosłownie. No wiesz, pewnie to nie od razu nastąpi, nie?
zatrzynała się za 3 cm. Robert tak spiął 2 drzewa, poczytaj mu. Jedno wchodziło na szopę. Chciał wyciąć te drzewa z tego powodu, a ja powiedziałam, że nie można. I spiął je pasami, żeby się trochę przysunęły do siebie. Może to coś da. Jak mówi Sanach, może to coś da. O. Tak, Norbert? Coś mam wyciąć? To co powiedziałaś? Nie, mówię, może to coś da. Może to coś wiem. Ładnie, tu ładnie robisz. To powiem ci, ja idę. No to Za jakiś czas przyjdę znowu zobaczyć, jak ci idą prace, dobrze? no. No i tak to wygląda. Tutaj ta skrajna jest trochę bananem, ale tym się nie przejmuję, bo to sobie wyprostuję obróbką. Tak to wygląda od góry. Już pokazuję. Wszystko kręciłem na wkręty piątki. Fajnie, żeby pod tą blachę w ogóle daszek był idealnie równy. Mój może nie jest idealnie równy. Jakieś tam dosłownie milimetry gdzieś są dołki, ale to mi nie przeszkadza, bo to jest tylko szopa. I jak na szopę to i tak jest bardzo, bardzo prosto. Ta strona się zachowała w miarę, rzekłbym nawet idealnie, ale widać jak ta sosna pchała tą szopę. A przez to, że pchała tą szopę, co też zauważyłem, dach może być niewinklowy tutaj, więc może być trochę ze skosa, ale to będzie dosłownie 2 cm, bo ja tą szopę budowałem 10 lat temu i ona tak przez 10 lat kurczę stoi bez tego pokrycia, tylko jakąś papą, a tu robiłem jakieś wypory, robiłem tak, ale tylko ta wypora jest w tą stronę, czyli jak ta sosna pchała tą szopę, to ta wypora tak naprawdę niewiele dawała, chociaż no dobrze, że to jest wszystko zadeskowane, bo gdyby ta wypora była w tą stronę, no to ta sosna miałaby trochę ciężej, ale to i tak jest niewiele, naprawdę niewiele, więc super. No, teraz biorę się za krycie, także odezwę się, jak już trochę sobie rzucę tutaj tej blachy na dach. Pokazać, jak to wygląda. Pokrótce tak to wygląda. Widać te plamy na tej blasze, ale mi to do niczego nie przeszkadza. No i tutaj sobie jadę od boku, no i to jest na przemiankę. Raz tak, a później zaczynamy od połowy i tak na zmianę. I teraz tu będę sobie dokładał kawałki i od razu je docinał. Wkręty niektóre może są, ktoś zauważy, brązowe, ale też mi to w niczym nie przeszkadza. A no i widzicie, tutaj na przykład te 8% spadku chyba do tej blachy. W zasadzie to chyba do każdej. I dlaczego to jest takie ważne? Bo tutaj było 7 i ta blacha jest praktycznie w tym momencie, jest tutaj poziom. Więc przy deszczach dużych może dojść do takiego momentu, że tutaj na tych łączeniach blachy, które są, może dojść do przelewania wody, bo ta woda będzie tutaj bardzo wolno ściekać, w moim przypadku, i może się jej spiętrzać tyle, że się będzie przelewać. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Ja to sobie działam. Nawet ten daszek mi wyszedł całkiem nieźle. Widzicie tą linię? Może na zbliżeniu nie będzie widać blachy. Pokrywa się. No, tą wiatrownicę sobie trochę sprostuję, bo tam w górze jest na zasadzie już tak się robi dołek, że w końcu tam będzie woda stała, więc muszę ją deską wiatrową wyprostować. Ale nie jest źle. Teraz podejdę bliżej, ale najpierw paczka, która mi przyjechała. Zaraz zobaczymy. Przyjechały mi rękawice takie czarne, gumowe. O.
Zobaczymy. Chociaż się ręce tak nie brudzą, jak się w nich robi. Nie wyszło tak źle. Tak mi się wydaje. To jeszcze te blachy sobie poodginam w tą stronę, żeby woda nie skapywała tutaj. I na to przyjdzie wiatrownica. Elegancko, już nie będzie zaciekać. No i rynnę zakładam. Na razie bez obróbek, bo nie mam czasu zrobić i nie mam materiału. Ale już są założone. Tylko co będę musiał zrobić, to pościnać tutaj te łebki, bo rynna inna i rena jest inny. W sensie z innego producenta. Ale wystarczy to obetnę pół centymetra i będzie mi pasowało. Widać coś? Troszkę za mgłą. Zaczyna padać śnieg i to dosyć gruby. No, a ja zamontowałem już dach, tak jak było wcześniej. Zamontowałem rynnę. Oczywiście bez pasa podrynnowego i bez nadrynnowego na razie, bo nie mam blachy, ale to sobie ogarnę, więc spadek w tamtą stronę i tu już sobie zrobiłem odpływ, bo nie wiem skąd to, czy to ja to załatwiałem, czy to ktoś załatwił, była rura, tylko ja tą długą dałem na razie po ścianie, znaczy na razie, no dałem po ścianie, nie do dołu i tutaj odpływ i tu rozkopałem trochę dalej, tu jest taki dołek, więc sobie będzie spływać woda tutaj. Już odkopałem sobie szopę tam po krawężniku, wybrałem tutaj zza, żeby tam mi deski nie gniły. No. Jeszcze tylko uruchamię dmuchawę i przedmucham, bo tu widziałem jakieś tam były igły. No, Oliwia przyszła na chwilę, wybrała tu kamienie, więc jest już w miarę czysto. Tu są jakieś krzaki rosną, ja tego w ogóle nie będę ruszał. Ogarnę tylko tutaj po tych kamieniach. W sensie ten igły, te liście, to wszystko sobie tam zostaje, a ja to tylko ogarnę wzdłuż tych kamieni i to tak zostanie. I tam gdzieś tam dalej. I tu nasadzimy jakiś choinek, zrobimy taki ala las. I to tam porzucam te gałęzie. Wszystkie, które tu są. Z tych sosen to tam porzucam. Tutaj już jest w miarę ogarnięte. Zostały tylko te okna, ale to chyba też porozbieram, zobaczę. I same szyby wywiozę, a drewno, no to drewno jak drewno, spali się. Tą drabinę chyba jeszcze zostawię. Może ona jeszcze uskleję do ogródka, zobaczymy. Te palety, co tu były, pociąłem. Tutaj poszykowane. Także wystarczy tylko wygrabić. Już też ogarnięte. Powyginam tą blachę może, jak dam radę. W razie co to. Do następnego.